renowacja łazienki, malowanie i uszczelnienie ścian. Przedstawiamy pomysł, jak odnowić starą łazienkę systemem wodoszczelnym na ściany. System możemy zastosować zarówno na ścianach mineralnych, uzyskując gładkie wykończenie, jak i na starych płytkach ceramicznych, co bardzo ogranicza pracę i koszty w przypadku renowacji. W prezentowanej przez nas łazience występował spory problem z wilgocią. Częste i obfite chlapanie wody doprowadziło do odspojenia się farby i uszkodzenia ścian. Zdecydowaliśmy się więc na uszczelnienie ścian za pomocą elastycznej farby Elastoflex. Przy zastosowaniu odpowiednich gruntów, takie rozwiązanie pozwala uzyskać trwałą, szczelną powłokę, zarówno na ścianach z podłoża mineralnego, jak i płytek ceramicznych. Od ponad 2 lat łazienka jest regularnie użytkowana i jak widać wszystko jest w porządku. Ściany nie nasiąkają, wyglądają nadal bardzo estetycznie. Aby stworzyć membranę odporną na wodę, nałożyliśmy aż 4 warstwy farby o wysokiej elastyczności i wykończyliśmy lakierem o wysokiej zmywalności. Na filmie przedstawiamy kolejne etapy odnowy ścian w łazience, czyli przygotowanie ścian do malowania, gruntowanie. Ponieważ mieliśmy różne podłoża, to użyliśmy 2 gruntów. Na podłoża mineralne grunt Unifix, na płytki grunt Multiprim. Kolejny etap to uszczelnienie ścian wodoszczelną farbą nawierzchniową. W całej łazience położyliśmy elastyczną powłokę uszczelniającą Elastoflex. Następnie dokonaliśmy aplikacji lakieru bezbarwnego. Dla lepszej zmywalności, a przede wszystkim w miejscach narażonych na regularne zachlapania wodą, czyli wokół wanny i umywalki, ściany pomalowaliśmy lakierem. Przygotowanie podłoża. Rozpoczynamy od zdemontowania elementów wyposażenia łazienki, które mogą utrudniać nam pracę. Widoczne ubytki w ścianach musimy naprawić. Usuwamy luźne powłoki malarskie i osuszamy ściany. Wypełniamy ubytki. Były niewielkie, więc do uzupełnień wystarczyła szybko schnąca, gotowa gładź szpachlowa. Po wyschnięciu szpachli wypełnione miejsca przeszlifowaliśmy. Fragmenty ścian z płytek ceramicznych były częściowo pokryte farbą, którą usuwamy. Przechodzimy do ręcznego usuwania silikonu w narożnikach oraz na łączeniach ścian i wanny. Uwaga, ważna kwestia. Z reguły większość farb nie posiada przyczepności do silikonu, dlatego zalecamy najpierw dokładne usunięcie go ręcznie, np. za pomocą nożyka, a następnie użycie odpowiedniego środka do usuwania silikonu. Środek nakładamy za pomocą pędzelka i czekamy, aż wyschnie. Środek do usuwania silikonu schnie, a my w międzyczasie odkurzamy wszystkie powierzchnie. Przechodzimy do dokładnego umycia wszystkich ścian. Zalecamy użycie neutralnego detergentu, np. płynu do mycia naczyń. My użyliśmy rekomendowany przez nas profesjonalny środek do odtłuszczania Oil Remover, który doskonale wnika w powierzchnię i skutecznie usuwa nawet ciężkie zabrudzenia. Środek jest neutralnym detergentem, bezpiecznym w użytkowaniu. Po umyciu ściany spłukujemy z resztek detergentu i czekamy, aż wyschną.
Tak przygotowane, w pełni suche ściany możemy malować. Gruntowanie. Tak jak wspominaliśmy, system możemy aplikować na ściany z podłoży mineralnych i starych płytek ceramicznych, co pozwoli nam na uzyskanie gładkiego wykończenia. W zależności od podłoża musimy więc dobrać odpowiedni grunt. Jako pierwsze gruntujemy ściany z podłoża mineralnego. Używamy wysokiej jakości gruntu do podłoży mineralnych RD Unifix. Produkt jest szybko schnący. Grunt Unifix aplikujemy za pomocą pędzla, my użyliśmy ławkowca. Po wyschnięciu ściana zyskała lekko satynowe, równomierne wykończenie. Przechodzimy do aplikacji gruntu do płytek Multiprim. Multiprim to grunt posiadający bardzo dobrą przyczepność do gładkich podłoży, takich jak płytki ceramiczne. Przed użyciem puszkę gruntu dokładnie mieszamy. Nakładamy za pomocą pędzla i wałka z mikrofibry. Fugi, szczególnie jeśli są głębokie, zalecamy pomalować pędzlem, a następnie całość pokryć za pomocą wałka. Dzięki temu unikniemy smug od pędzla dookoła fug. Po zagruntowaniu pozostawiamy ściany do pełnego wyschnięcia. Po około 4 godzinach przystępujemy do aplikacji farby Elastoflex. Uszczelnienie ścian za pomocą elastycznej farby Elastoflex. Z reguły standardowe farby nie posiadają dostatecznie wysokiej elastyczności i nie zapewniają odpowiedniej wodoszczelności. W związku z tym zdecydowaliśmy się na zastosowanie farby Elastoflex. Jest to wodoszczelna, wodoodporna i elastyczna farba do ochrony i dekoracji ścian. Umożliwia stworzenie bezspoinowej, wodoszczelnej ściany pod prysznicem, wokół wanny czy w innych miejscach narażonych na częste oblania wodą. Przed aplikacją produktu musimy dokładnie wymieszać. Farba Elastoflex jest gęsta, dlatego sugerujemy mieszanie mechaniczne. Ściany zostały przez nas wcześniej zagruntowane, w związku z tym farbę nie rozcieńczamy. Aplikujemy za pomocą pędzla i wałka. Tak jak w przypadku gruntu Multiprim, najpierw pędzlem malujemy fugi, a następnie wałkiem całe płytki. Produkt aplikujemy w warstwach po 200 g na metr kwadratowy. Kolejną warstwę nakładamy po około 4 godzinach od aplikacji poprzedniej. Dla pełnej wodoszczelności, w miejscach newralgicznych takich jak ściany przy wannie czy umywalce, musimy nałożyć aż 4 warstwy farby Elastoflex. W przypadku pozostałych ścian nie narażonych na częste zachlapania, 2 warstwy po 200 g na metr kwadratowy z reguły powinny być wystarczające. Ściany uszczelnione. Przechodzimy do nałożenia lakieru, aby uzyskać wysoce zmywalną powierzchnię. Aplikacja lakieru bezbarwnego. Po minimum 24 godzinach od aplikacji ostatniej warstwy farby Elastoflex przystępujemy do aplikacji lakieru bezbarwnego. Zmywalność ścian możemy poprawić za pomocą jednego z 2 lakierów. Monowar PU. Jednoskładnikowy poliuretan o wysokiej zmywalności i odporności, zalecany do użycia przez osoby bez doświadczenia. Hydrograf HP. Dwuskładnikowy poliuretan o bardzo wysokiej zmywalności i odporności. Ze względu na zawartość izocyjanianów, produkt przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez profesjonalistów. W przypadku monowaru, przed użyciem wystarczy go dobrze wymieszać. W naszej łazience użyliśmy produktu trudniejszego w aplikacji, dwuskładnikowego, dlatego dodatkowo łączymy 2 składniki.
Po wymieszaniu lakier przelewamy do kuwety. Aplikujemy za pomocą wałka z mikrofibry. Lakiery są trudniejsze w aplikacji niż farba. Mogą pozostawić smugi. Aby ograniczyć smugi, musimy wydłużyć czas schnięcia lakieru, czyli w pomieszczeniu powinno być chłodno i wilgotno. Lakier aplikujemy w 2 warstwach. Po lakierowaniu pozostawiamy ściany do całkowitego wyschnięcia. Musimy odczekać 7 dni, aby lakier się utwardził i nie wszedł w reakcję z silikonem. Po 7 dniach przystępujemy do aplikacji silikonu. Użyliśmy białego silikonu sanitarnego marki Soudal. Po pełnym wyschnięciu silikonu możemy korzystać z łazienki. Łazienka odnowiona. Ściany odporne na zalania wodą. Zobaczmy jeszcze efekt przed i po remoncie. Zapraszamy również do obejrzenia filmu o malowaniu płytek na posadzce w naszej łazience. Link znajdziesz w opisie. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.